Zależy od podejścia, że różni ludzie różnie tak mają, mają różne odczucia. W moim przypadku jest tak, że ja od początku, od wypadku starałem się w miarę szybko robić to, co się da, to co mogę i jak najszybciej wracać do takiej samodzielności, do pełnej aktywności. Ale oczywiście są takie momenty, gdzie wszystko cię wkurza, bo pewnych rzeczy nie możesz zrobić, pewne rzeczy dłużej czasu zajmują niż normalnie na nogach. I to są takie momenty, na pewno. Jak to już się zbierze sytuacji, kiedy, nie wiem, gorzej mi się jeździ na rowerze, mam jakieś gorsze dni takie fizycznie, no to jest to wkurzające. No ale to trzeba z tym się pogodzić, że tak jest. I zawsze to jest i pewnie My też, tak? sprawnych, że to jest taka sinusoida. Tak. Raz jest fajnie, raz jest gorzej. No i to tak chyba wygląda normalnie. Mara, your question? To jest tak, że wielu z nas prowadzi normalne życie, pracuje, mają rodziny, dzieci i tak dalej. Jak to życie jest takie wypełnione tym wszystkim, to nie ma czasu na to, żeby się zastanawiać, czy ci ten wózek przeszkadza, czy nie. Nie zwracam chyba na to uwagi tak do końca. Myślę, że nie ma takiego. Wiadomo, zdarzają się jakieś takie sporadyczne sytuacje, gdzie ktoś albo nie wie, albo nie pomyśli po prostu i tam rzuci jakieś hasło, ale to bardzo rzadko. A wiadomo, że są sytuacje, gdzie pewnych rzeczy nie mogę zrobić, na przykład są schody albo są krawężniki jakieś i coś gdzieś nie mogę dotrzeć. Jest to wkurzające, no ale też powiedzmy, że jest to wkurzające, jak to są sytuacje, gdzie można to zrobić, można to było pomyśleć, żeby było lepiej zrobione, to wtedy tak, no, to wkurza, a jak są sytuacje, no, że nie wiem, mamy stare miasto, czy stare budynki jakieś i tam się nie da pewnych rzeczy jakby zrobić, no to nie da się, no i tyle. Albo nie da się zrobić, zaasfaltować lasu, żeby można było wjechać, albo coś, no to by było bez sensu. Także to też wszystko z jakimś takim rozsądkiem trzeba. Więcej osobno, dlatego że też jesteśmy z różnych miejsc i wspólny trening tak naprawdę robimy wtedy, kiedy jesteśmy gdzieś na obozie treningowym i jesteśmy wszyscy razem w jednym miejscu, to wtedy tak. A na co dzień to jest trening jakby w miejscu zamieszkania, każdy indywidualnie. A ustalacie sobie jakieś właśnie taki system treningu? Znaczy tak. Sporo jest zawodników takich, co poważnie traktuje ten sport. Ściga się nie tylko po to, żeby sobie przejechać, wykończyć maraton, tylko ściga się dla wyniku. No to już mają ci zawodnicy mają zazwyczaj trenera, który ustala jakiś plan treningowy i po prostu się trzymamy tego planu. Także ja na przykład jestem w kadrze Polski, mam rozpisany plan treningowy od trenera, że dostaję na tydzień czasu, wiem co mam każdego dnia zrobić. No i średnio to wychodzi, tak 2-3 godziny dziennie trzeba poświęcić na to. Oh my god. No. Czasami wiem, że są okresy, gdzie nasze treningi dochodzą do 5 godzin. A taki właśnie cel teraz? No za tydzień mamy Puchar Świata w Belgii i tam chciałbym z jak najlepszej strony pokazać. I jaki tam dystans? Tam mamy dwie konkurencje, jazdę indywidualną na czas i wyścig ze startu wspólnego. Jazda na czas to jest około 20 km, start wspólny około 60 km. I co, no są to też
jakby kwalifikacje do Mistrzostw Świata, więc trzeba pojechać. The qualification for the World Cup. And they train together? They are training. Ja myślę, że to też w różnych dyscyplinach różnie trzeba odbierać ten fair play. No, u nas to jest, Yes, that. w kolarstwie jest tak, no, że ta zasada powinna obowiązywać, bo czasami jest tak, że jedzie sporo zawodników na różnym poziomie i czasami trzeba jednemu drugiemu ustąpić, bo jak tego nie zrobimy, to, no, to mamy albo kraksy, albo jakieś wypadki, albo jakieś takie rzeczy mogą się zdarzać. I to warto na pewno na to brać to pod uwagę. A tak, no to zasada fair play, no myślę, że też chodzi o to, żeby być w porządku wobec innych zawodników. Wiadomo, ścigamy się, no to na wyścigu nie ma jakichś tam... No fajnie, żeby nie było jakichś dziwnych zagrywek ze strony różnych zawodników, a tym bardziej, że ci, którzy się ścigają, to spotykamy się, widzimy się. Do jednego. Jesteśmy w tej chwili centralnej strefie boiska, ale jesteśmy w tej chwili w kontakcie